w tym odcinku. Czym jeździ się na Hydrze? Co tu można zobaczyć? Gdzie mieszkał Leonard Cohen? I czy bezpiecznie cumować na Spetses? Nasz trap lubi wolność. Ma to po rodzicach? Z czasem poszliśmy po rozum do głowy i przestaliśmy go zostawiać samego. Szlaban młody. No cóż, budzimy się rano, a tu nie ma trapu. Ale się znalazł. Śmieci w porcie Milos są daleko, śmietniki są daleko. Trzeba przejść za restaurację Milos, to jest ta restauracja o Milos. I tam dalej są śmietniki. Na pirsie, który jest tutaj najbliżej otwartego morza, nie ma ani wody, ani prądu. Miejsce znaleźliśmy bez trudu i to przy kei. Nie musieliśmy doczepiać się do żadnych innych jachtów, ani cumować na tratwę. No, co jest w zasadzie tutaj rzadkością. Latem nie ma takiej możliwości. To taki luksus, bardzo rzadki luksus, jakby, no nie wiem, zapalić cygaro, czy kupić Diora. Jako że my nie palimy, ani się nie obnosimy, no to dla nas luksusem jest zacumowanie przy kei na Hydrze. Byliśmy tutaj, kiedy to było? Nie, to było po otwarciu granic, tak, w zeszłym roku. Nie, to było w 19. Nie, to było po tej pierwszej pandemii. Czyli w 20 roku, tak, i wtedy nawet był większy tłok. No, bo jest COVID-19. No i w 20 roku pandemia Ta pandemia wydaje po prostu trwająca wieczność. Okej. Żadnych samochodów. Nogi pozostają. Znaczy chodzić, szanowni państwo. No, chyba że kopytka, znaczy osioł albo koń. Do transportu towarów korzysta się z pomocy zwierząt. Czy ktoś pytał tego biedaka o zgodę? To jedna z bardziej niezwykłych wysp na Morzu Sarońskim. Słynie z tego, że nie ma tu ruchu kołowego. W ogóle, no prawie w ogóle, bo jedyne auta na wyspie to samochody służb, czyli karetka chyba jedna i śmieciarka też jedna. Jedna? Jedna. Ale nie mam, ale chyba jedna. No i tak, pokochało ją wielu artystów, ma ciekawą historię, no i po prostu jest piękna. No. Mało powodów, żeby ją odwiedzić? No chyba nie mało. Rybak przypływa rano do portu za świeżą dostawą ryb, na które czekają mieszkańcy różnych gatunków, szczególnie ludzie i koty. Wyszliśmy na spacer po porcie. Stolica wyspy to nieduże miasto, a najwięcej atrakcji skupia się wokół portu. Otaczają go piękne stare wille, w których dziś mieszczą się szkoły, urzędy, galerie, muzea. Na Hydrę można przyjechać na studia. Są tu Akademia Morska i oddział Ateńskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Hydra była potęgą morską. Okazałe budynki wokół portu należały do bogatych kupców i kapitanów. W rezydencji rodziny Samados, niczego sobie budynek, mieści się Akademia Morska.
To najstarsza uczelnia morska w Grecji, założona w 1749 roku. Jako że Hydra była potęgą morską, aktywnie włączyła się w walki o niepodległość Grecji, wyzwolenie spod jarzma tureckiego. To było w XIX wieku. Walką przewodził Andreas Miaoulis. Jego pomnik pręży się dumnie ponad wejściem do portu, a Miaoulis tęsknie patrzy w morską dal. Głupia sprawa, bo wywalczona niepodległość kraju stała się początkiem końca bogactwa wyspy. Udział w walkach był bardzo kosztowny, no i już nie udało się odbudować dawnej potęgi. Mieszkańcy zaczęli opuszczać Hydrę i z 20 000 mieszkańców, to było w XIX wieku, populacja spadła do 3000. No. Potęga Hydry została zbudowana na mocnych podstawach. No, oczywiście talenty mieszkańców były bezsprzeczne, ale mamy też skały i na nich budynki stoją do dzisiaj. Skały wdzierają się w domy, domy wdzierają się w skały. Taka symbioza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Primera. Hydrę pokochali artyści z całego świata. Wymienia się wiele sławnych nazwisk. Ale chyba najsławniejszym rezydentem Hydry był Leonard Cohen. Tutaj, nieco w głąb uliczek miasta, jest jego dom. Słyszycie te koty? Dzieje się. No ale tak poza tym, no to taka romantyczna historia, bo tak Leonard znalazł tu nie tylko spokój i inspirację, ale i miłość. Na Hydrze poznał piękną Marianne. Na Hydrze mają podobno najstarszą w Grecji aptekę. Apteka należy do rodziny Rafalias. Rafalia. Do rodziny Rafalia. Teraz ją prowadzi, zdaje się, wnuk założyciela. Ma piękne wnętrza zabytkowe. Podobno to są cały czas te same meble, tylko odnowione, no wiadomo. Wypłynęliśmy właśnie z Hydry i płyniemy na Spetses. To jest kilkanaście mil. Jak widzicie, woda jest prawie niewzruszona za mną i tak będzie chyba przez cały dzień. No, ale to są chyba złego początki, bo jutro, czy w zasadzie dzisiaj w nocy ma przyjść bardzo silny wiatr. Więc będziemy płynąć na silniku, na Spetses, a potem zobaczymy, no może przeczekamy, może popłyniemy troszeczkę na zachód i tam zdaje się będzie mniejszy wiatr,
No, okaże się. Będziemy po prostu śledzić prognozy pogody. No. Drogę. Na śniadanie mamy troszkę wczorajszego tuńczyka, jajo, pomidorki, cebulka. Prawie keto, albo keto może nawet, ja nie wiem. Znaczy, nie keto. No. Kolacja dopiero będzie wieczorem pewnie, nie będzie. No może coś zrobimy w dzień. Zwłaszcza, że tak jest dosyć gładko, więc nie będzie bujało, to da się coś ugotować, bo przy bujaniu to chyba tylko sport do twardzieli. Na Spetses najpierw popłynęliśmy do portu Baltisas. Nie znaleźliśmy jednak miejsc. Wycofaliśmy się na północ i stanęliśmy przy pirsie, gdzie zmieszczą się może 3 jachty. W centrum miasta jest jeszcze port Dapia. Wewnątrz basenu portowego nie można cumować, ale znajdzie się kilka miejsc przy falochronie. Po zacumowaniu przy pirsie nabrałem wątpliwości, czy to rzeczywiście bezpieczne miejsce. Wyciągnąłem więc GoPro i sprawdziłem sytuację pod powierzchnią. Rzeczywiście, płetwa sterowa była dość blisko dużej skały. Woda była spokojna, bez fal, więc cumowaliśmy bezpiecznie, ale zapowiadano coraz większy wiatr, więc zdecydowaliśmy, że nie zostaniemy tutaj na noc. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.